zademonstruję radio francuskie, które właśnie odtwarzam. Znaczy celem tego w tej chwili odtworzenia, rekonstrukcji jest uzyskanie stabilnego dźwięku z wejścia gramofonowego. Jak widać na pierwszy rzut oka z zewnątrz skala zbytnio odstaje, w ogóle jest nieprzymocowana. Również całe to sachet, które jest wstawiane do środka, ono nie przylega do przedniej ścianki prawidłowo. O, proszę, jak ono się rusza, widać. Czyli trzeba poprawić mocowanie tego szosсе, prowadzenie szosсе. Ono również jak gdyby wchodzi zbyt głęboko, a i tak nie dolega do przedniej ścianki, więc to mocowanie wymaga poprawy. O, tutaj są otwory montażowe i widać, że ono jest przesunięte o dobry centymetr. Więc to w ogóle w jakiś sposób tutaj nie współgra. Spróbuję wyjąć to radio, to szosсе z elementami, tak aby zobaczyć, w jaki sposób. O, tutaj jest, już widać gniazdo bezpiecznikowe, które jest niezgodne z aktualnymi przepisami. No, tam tym wszystkim z elektryką zajmę się później. Najpierw mechaniczne mocowanie. Fatalnie to wychodzi z obudowy. Muszę to wszystko poprawić. No na pewno tak nie było. Wreszcie wyszło. Tutaj widać skala jest na taśmach izolacyjnych, więc to tylko, no tutaj jak to wygląda. Jak widzimy tutaj 4 lampy, do tego dochodzi jeszcze magiczne oko i lampa prostownicza. No tak, tutaj wygląda mocowanie skali już gotowe. Od spodu są zamontowane takie, ona jest przymocowana na takich wydrukach 3D. Tutaj mamy uchwyt i tutaj mamy uchwyt. To są wydrukowane takie trzymacze, żyłki, pomiędzy którą wstawiona jest żarówka. Tutaj widać bloczek, który wykorzystuje oryginalne kółka po to, żeby odpowiednio napędzać wskazówkę. A wszystko to po to, żeby tak jak tutaj widać, przy maksymalnym wkręceniu kondensatora wskazówka była po lewej stronie skali i tutaj mamy częstotliwość dla fal średnich 540 kHz. W momencie, kiedy wykręcamy, jak widać, kondensator, on jest w tej chwili całkowicie wykręcony, wskazówka musi znajdować się po prawej stronie i wskazuje na częstotliwość 1600 kHz. Będą to częstotliwości, te wskaźniki, tutaj, te czerwone kreski, są po to, aby można było nastroić obwody wysokiej częstotliwości dla fał średnich, ponieważ od nich zaczniemy strojenie. Natomiast niestety w tym odbiorniku brakuje rdzeni cewek wysokiej częstotliwości, więc nie możemy uruchomić części radiowej. Dlatego skupimy się po pierwsze na mechanicznym montażu, czyli tutaj jak widać to jest ta część skali, tu jest oryginalne prowadzenie, które było łącznie z kondensatorem. Natomiast pod kondensatorem jest taki bloczek tutaj w kolorze czarnym, to jest wydrukowany. Chodzi o to, aby to było stabilne. Tutaj jest kąt prosty pomiędzy płytą głośnika a poziomą częścią szasy. Jest kąt prosty i to jest w tej chwili stabilne. No poprzednio było to ruchome, to wszystko fruwało. Więc po pierwsze stabilizujemy to mechanicznie. Co tutaj jeszcze zostało zrobione? Istotne ze strony mechanicznej są też tutaj gałeczki. I tak jak widać, ten środek jest wydrukiem 3D, który tu został wklejony. Chodzi o to, aby gałeczki po wkręceniu śrubki odpowiednio
dobrze trzymały się tych 3 osi, więc gałeczki zostały naprawione. Jeszcze tutaj od strony elektrycznej ważny jest ten bezpiecznik. Tutaj jest bezpiecznik z dziś aktualnie używany i bezpiecznik rurowy i gniazdo. Co jest istotne, że ten transformator jest tylko transformatorem żarzenia, czyli tu jest napięcie 6,4 V zmiennego do żarzenia tych wszystkich lamp. Natomiast kabel sieciowy poprzez ten wyłącznik bezpośrednio zasila nam obwody anodowe lamp, w związku z czym na tych metalowych częściach może pojawić się napięcie. Dlatego do zasilania tego radioodbiornika przy naprawie używam transformatora bezpieczeństwa. O, tak on tutaj wygląda, to znaczy ma kabel sieciowy i tutaj jest gniazdko do włożenia wtyczki radia i w ten sposób separuje się od obwodów sieciowych, także nie może nastąpić porażenie. Jest to bardzo ważne. Co zostało jeszcze wykonane oprócz tych mocowań mechanicznych? O, tutaj może pokażę. Tutaj są takie specjalne klocuszki. Chodzi o to, żeby odpowiedni dystans zastosować pomiędzy płytą głośnika a szasę. Jednocześnie wymienione są żaróweczki. Te żaróweczki są żaróweczkami LED. Ten papier tutaj, ta maskownica papierowa, ona w przyszłości będzie zdjęta, jest tylko potrzebna do strojenia. Co zostało tutaj jeszcze zrobione od strony elektrycznej? Zostały sprawdzone wszystkie przewody. Przewody, które miały popsutą izolację, zostały wymienione i wszystkie fruwające elementy zostały przylutowane. W związku z czym układ jest, można powiedzieć, stabilny, sprawdzony przeze mnie w zakresie napięcia zasilania, czyli napięcie anodowe prostuje ta dioda. To jest około 240 V. Stabilizowane jest to tym podwójnym kondensatorem. W tej chwili radio jest gotowe do prób. Zmontuję je. Jeżeli ktokolwiek z Państwa wie, co to jest za typ radia, kto jest producentem, to proszę o informację. Pomoże to w odtworzeniu torów radiowych tego odbiornika. Widać, że pasują otwory montażowe, które były tutaj. W tej chwili skręcę i podłączę gramofon. Puszczę jakąś płytę szelakową 78 obrotów. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję.